Witajcie, moi drodzy. Tu Paweł i kolejny odcinek Kundel Podcastu. Bardzo się cieszę spędzić z wami kilka najbliższych minut. Dzisiaj porozmawiamy o istotach niezwykłych. O zwierzętach, które od tysięcy lat mieszkają obok człowieka, a mimo to wciąż pozostają pełne tajemnic. Porozmawiamy o kotach, bo mam wrażenie, że poświęcamy im za mało czasu. Ale nie będziemy mówić o tym, jaką karmę wybrać. Nie o tym, jaki żwirek jest najlepszy i nawet nie o tym, dlaczego kot zrzuca rzeczy ze stołu dokładnie wtedy, kiedy próbujemy zasnąć. Dzisiaj chciałbym zaprosić was do świata kocich emocji. Do świata, którego często nie dostrzegamy. Bo kiedy patrzymy na kota, zwykle widzimy jego zachowanie. Widzimy, że śpi, że biega, że miauczy, że siedzi na parapecie. Ale bardzo rzadko zastanawiamy się nad tym, co dzieje się wtedy w jego głowie, co czuje, czy jest szczęśliwy, czy się czegoś boi, czy tęskni, czy potrafi kochać i czy przeżywa emocje podobne do naszych. Jako lekarz weterynarii i wolontariusz Fundacji Dom dla Kundelka mam ogromne szczęście obserwować zwierzęta każdego dnia. I im dłużej z nimi pracuję, tym bardziej utwierdzam się w przekonaniu, że emocjonalny świat kotów jest znacznie bogatszy niż przez wiele lat sądziliśmy. A odpowiedzi na te pytania są znacznie ciekawsze, niż mogłoby się wydawać. Bo koty są dużo bardziej emocjonalne niż przez lata sądziliśmy. Po prostu mówią do nas innym językiem. Językiem spojrzeń, gestów, zapachów, ciszy. Usiądźcie więc wygodnie. Jeżeli obok was właśnie śpi kot, możecie delikatnie podrapać go za uchem ode mnie. A my rozpocznijmy wspólną podróż przez świat kocich emocji. Bo być może po tym odcinku spojrzycie na swojego kota zupełnie inaczej. Jeżeli miałbym wskazać jedną emocję, która jest dla kota najważniejsza, bez wahania powiedziałbym poczucie bezpieczeństwa. Przez lata pracy, wolontariatu spotkałem setki kotów. Niektóre były odważne, niektóre nieśmiałe. Jedne od razu przychodziły się przywitać, inne przez kilka dni nie wychodziły z ukrycia. Ale wszystkie miały jedną wspólną cechę. Potrzebowały poczucia bezpieczeństwa. I wiecie co? To właśnie dlatego koty tak bardzo kochają rutynę. Dla wielu z nas rutyna kojarzy się z nudą. Dzień podobny do dnia, te same godziny, te same czynności. Ale kot patrzy na świat zupełnie inaczej. Dla niego przewidywalność oznacza spokój. Oznacza, że wszystko jest na swoim miejscu, że świat działa tak, jak powinien. Kuweta stoi tam, gdzie zawsze. Miseczka pojawia się o podobnej porze. Ulubiony fotel nadal pachnie tak samo. Człowiek wraca do domu. Dom jest bezpieczny. Czasami opiekunowie dziwią się, że kot nagle zaczyna zachowywać się inaczej. Chowa się, mniej je, unika kontaktu, staje się bardziej nerwowy. A kiedy zaczynamy rozmawiać, okazuje się, że kilka dni wcześniej wydarzyło się coś pozornie niewielkiego. Remont, przemeblowanie, przyjazd gości, nowy zwierzak, przeprowadzka. Dla człowieka to często zwykła zmiana, dla kota bywa prawdziwym trzęsieniem ziemi. Pamiętam pewną kotkę, którą obserwowałem po przeprowadzce jej opiekunów. Była zdrowa, badania były prawidłowe, a mimo to przez kilka tygodni zachowywała się zupełnie inaczej niż wcześniej. Nie chciała się bawić, więcej spała, była wycofana. Potrzebowała czasu, nie leków, nie tresury, nie zmuszania do kontaktu, po prostu czasu. I kiedy wreszcie poczuła, że nowe miejsce jest bezpieczne, wróciła do swojej dawnej siebie. Myślę, że czasami zapominamy, jak odważne są koty, bo odwaga nie zawsze oznacza brak strachu. Bardzo często oznacza funkcjonowanie mimo strachu. Każdy kot, który trafia do nowego domu, musi nauczyć się nowego świata, nowych zapachów, nowych dźwięków, nowych ludzi. A mimo to krok po kroku próbuje zaufać. I właśnie dlatego, kiedy kot wybiera swoje miejsce obok nas na kanapie, kiedy zasypia spokojnie w naszym domu, kiedy odwraca się do nas plecami i czuje się na tyle bezpiecznie, żeby zamknąć oczy, to jest ogromny komplement. Znacznie większy, niż wielu ludzi zdaje sobie sprawę.
Bo w kocim świecie bezpieczeństwo jest jedną z najcenniejszych rzeczy, jakie można komuś podarować. Wiemy już, jak ogromne znaczenie ma dla kota poczucie bezpieczeństwa. Chciałbym porozmawiać o emocji, która bardzo często idzie z nim w parze. O strachu. Tak, wiem. Słowo strach kojarzy nam się zwykle z czymś bardzo wyraźnym. Z ucieczką, z chowaniem się, z nastroszoną sierścią, z szeroko otwartymi oczami. Ale w przypadku kotów nie zawsze wygląda to tak oczywiście. Przez lata pracy jako lekarz weterynarii widziałem wiele kotów, które sprawiały wrażenie niegrzecznych, złośliwych albo dziwnych. Tak przynajmniej opisywali je opiekunowie. A kiedy zaczynaliśmy przyglądać się sytuacji bliżej, okazywało się, że za większością tych zachowań krył się zwykły lęk. Wyobraźcie sobie, że pewnego dnia budzicie się rano. Wasz dom wygląda inaczej. Pojawiają się obcy ludzie. Przestawiono meble. Znajome zapachy zniknęły. Wszyscy wokół zachowują się inaczej niż zwykle. Właśnie tak może czuć się kot podczas remontu, przeprowadzki, przyjazdu większej liczby gości albo pojawienia się nowego zwierzęcia. Problem polega na tym, że kot nie potrafi powiedzieć: to wszystko mnie stresuje. Więc mówi swoim zachowaniem. Chowa się pod łóżkiem, przestaje wychodzić do gości, ogranicza jedzenie, mniej się bawi, unika kontaktu. I wtedy bardzo łatwo popełnić błąd. Próbować go wyciągać, przekonywać, zmusić do kontaktu. A przecież większość z nas, kiedy się boi, potrzebuje dokładnie czegoś odwrotnego. Czasu, spokoju, poczucia kontroli. W fundacji często obserwujemy koty, które trafiają do nowego miejsca po trudnych przejściach. Niektóre przez pierwsze dni nie wychodzą z transportera. Nie dlatego, że nie lubią ludzi, nie dlatego, że są agresywne. Po prostu próbują zrozumieć nowy świat. I wiecie, co jest piękne? Moment, w którym taki kot po raz pierwszy sam wychodzi. Sam podchodzi. Sam decyduje, że chce nas powąchać. To jedna z tych chwil, które przypominają, że zaufania nie da się przyspieszyć. Trzeba na nie cierpliwie poczekać. Dlatego następnym razem, gdy wasz kot zachowa się inaczej niż zwykle, zanim pomyślicie, że jest uparty albo złośliwy, spróbujcie zadać sobie jedno pytanie. Czy przypadkiem nie próbuje mi powiedzieć, że czegoś się boi? Bo bardzo często właśnie od odpowiedzi na to pytanie zaczyna się prawdziwe zrozumienie kota. Wiemy już coś o przywiązaniu. To pojawia się pytanie, które słyszę bardzo często. Czy kot tęskni? Przez wiele lat wokół kotów narosło mnóstwo mitów. Jednym z nich jest przekonanie, że kot jest samotnikiem, który doskonale radzi sobie bez człowieka. Że wystarczy zostawić mu jedzenie, wodę i kuwetę i właściwie wszystko będzie w porządku. Rzeczywistość wygląda trochę inaczej, bo choć koty są zwykle bardziej niezależne niż psy, również tworzą silne więzi. Z ludźmi, z innymi kotami, a czasem nawet z psami. Przez wszystkie lata obcowania z czwronogami wielokrotnie obserwowałem zwierzęta, które wyraźnie przeżywały rozłąkę. Nie zawsze wyglądało to tak samo. Niektóre stawały się cichsze, inne więcej spały, jeszcze inne zaczynały częściej szukać kontaktu. I właśnie to jest ważne. Kot nie zawsze okazuje tęsknotę w sposób, którego się spodziewamy. Nie będzie siedział przy oknie przez cały dzień jak bohater filmu, nie będzie płakał w ludzki sposób. Ale bardzo często pokaże nam, że coś się zmieniło. Niektórzy opiekunowie opowiadają, że po powrocie z urlopu ich kot przez kilka godzin chodził za nimi krok w krok. Inni zauważają większą potrzebę kontaktu. Jeszcze inni wręcz przeciwnie. Kot wydaje się obrażony, unika człowieka, nie podchodzi. I właśnie wtedy słyszę: Panie Pawle, on się chyba na mnie obraził. Prawda jest jednak znacznie bardziej skomplikowana. Kot nie planuje zemsty, nie próbuje nas ukarać, ale może przeżywać stres związany z nagłą zmianą. Może potrzebować chwili, żeby znów poczuć się pewnie, żeby upewnić się, że wszystko wróciło do normy. Szczególnie poruszające są sytuacje, kiedy kot traci swojego zwierzęcego towarzysza, drugiego kota, psiego przyjaciela, zwierzę, z którym dzielił codzienność. Nie wszystkie koty reagują tak samo,
ale wiele z nich przez pewien czas szuka zaginionego towarzysza. Odwiedza miejsca, w których razem spały. Nasłuchuje. Jest bardziej wycofane, mniej chętnie się bawi. To jedne z tych chwil, które przypominają mi, jak bogaty jest emocjonalny świat zwierząt i jak wiele rzeczy nadal odkrywamy. Dlatego, kiedy następnym razem ktoś powie wam, że kot nikogo nie potrzebuje, uśmiechnijcie się tylko. Bo każdy, kto mieszkał z kotem wystarczająco długo, wie jedno. Kot może nie okazywać uczuć tak głośno jak pies, ale więzi, które tworzy, potrafią być niezwykle głębokie. A czasami właśnie tęsknota jest jednym z najpiękniejszych dowodów na to, jak ważni jesteśmy w jego świecie. A skoro przed chwilą rozmawialiśmy o więziach, to nie sposób nie zadać jeszcze jednego pytania. Czy kot przeżywa stratę? To temat, który przez wiele lat budził wiele wątpliwości. Bo przecież nie możemy zapytać kota, co czuje. Nie możemy poprosić go, żeby opowiedział nam o swoich emocjach. Możemy jedynie obserwować. I właśnie obserwacje bywają niezwykle poruszające. Przez lata obcowania z kotami i psami wielokrotnie spotykałem zwierzęta, których zachowanie zmieniało się po utracie bliskiego towarzysza. Czasami był to drugi kot, czasami pies, a czasami człowiek. Nie oznacza to oczywiście, że każdy kot reaguje tak samo jak ludzie. Jedni przeżywają emocje bardzo wyraźnie, inni zamykają je bardziej w sobie. Ale zdarzają się sytuacje, których naprawdę trudno nie zauważyć. Kot nagle staje się cichszy, mniej się bawi, więcej śpi. Częściej przebywa w miejscach, gdzie wcześniej widywał swojego towarzysza, jakby czegoś szukał, jakby próbował zrozumieć, co właściwie się wydarzyło. Pamiętam opowieść jednej opiekunki, której dwa koty przez wiele lat były nierozłączne. Spały razem, jadły razem obserwowały świat za oknem. Kiedy jeden z nich odszedł, drugi przez długi czas zaglądał do jego ulubionych kryjówek. Nie wiemy, co wtedy myślał. Nie wiemy, jak rozumiał tę sytuację. Ale wiemy jedno. Jego świat się zmienił. I chyba właśnie to jest najważniejsze. Bo czasami próbujemy porównywać zwierzęce emocje do ludzkich. A może nie musimy? Może wystarczy zaakceptować, że zwierzęta również tworzą relacje, przywiązują się, zapamiętują i odczuwają skutki zmian, które zachodzą wokół nich. Dlatego, kiedy w domu dochodzi do straty, warto pamiętać również o tych cichych obserwatorach na czterech łapach. O kotach, które nie powiedzą ani słowa, ale mogą potrzebować więcej spokoju, więcej cierpliwości, więcej naszej obecności. Bo czasami największym wsparciem, jakie możemy dać kotu, jest po prostu bycie obok. Tak samo jak wtedy, gdy wsparcia potrzebujemy my sami. Po wszystkich emocjach, o których dzisiaj rozmawialiśmy, bezpieczeństwie, strachu, tęsknocie i stracie, warto zadać jeszcze jedno pytanie. Czy kot rozumie człowieka? Oczywiście nie w taki sposób, jak rozumiemy się nawzajem my, ludzie. Kot nie zna znaczenia większości naszych słów. Nie rozumie rachunków do zapłacenia. Nie wie, czym jest poniedziałek. Ale to wcale nie oznacza, że nas nie rozumie. Mam wrażenie, że każdy człowiek, który przez wiele lat mieszkał z kotami, przeżył choć jedną taką chwilę. Moment, który trudno logicznie wyjaśnić. Kot nagle pojawiał się obok wtedy, kiedy było nam szczególnie ciężko. Kładł się obok, mruczał, towarzyszył nam. Jakby wyczuwał, że właśnie teraz jego obecność jest potrzebna bardziej niż zwykle. Czy wiedział dokładnie, co się wydarzyło? Pewnie nie, ale doskonale wyczuwał zmianę. Nasz głos, nasz zapach, naszą mowę ciała, nasze emocje. Koty są znacznie lepszymi obserwatorami niż często nam się wydaje. Zauważają rzeczy, których my sami czasem nie dostrzegamy. Być może właśnie dlatego wiele osób mówi o niezwykłej więzi ze swoim kotem. Nie dlatego, że kot wszystko rozumie, ale dlatego, że bardzo wiele czuje. I może właśnie w tym tkwi tajemnica ich wyjątkowości. Nie próbują nas naprawiać, nie udzielają rad, nie oceniają, po prostu są obok. A czasami dokładnie tego potrzebujemy najbardziej. A teraz chciałbym opowiedzieć wam o czymś, czego każdy opiekun pragnie dla swojego kota.
o szczęściu. Bo jeśli jest jedna rzecz, o którą najczęściej pytają mnie opiekunowie kotów, brzmi ona mniej więcej tak. Panie Pawle, skąd mam wiedzieć, czy mój kot jest szczęśliwy? I wiecie co? Odpowiedź jest jednocześnie prosta i piękna. Szczęśliwy kot nie musi przez cały dzień biegać po domu, nie musi nieustannie się bawić, nie musi zachowywać się spektakularnie. Bardzo często szczęśliwy kot wygląda zupełnie zwyczajnie. Przeciąga się po drzemce, mruczy pod nosem, obserwuje świat za oknem, śpi spokojnie, je z apetytem, interesuje się tym, co dzieje się wokół niego. Ma ochotę odkrywać, wąchać, sprawdzać, być częścią codziennego życia. Mam czasami wrażenie, że koty są mistrzami przeżywania chwili. Czegoś, czego my, ludzie, często uczymy się przez całe życie. Kot nie martwi się przyszłym tygodniem. Nie analizuje w nieskończoność wczorajszego dnia. Potrafi znaleźć przyjemność w promieniu słońca na podłodze, w ciepłym kocu, w spokojnej drzemce, w obserwowaniu ptaków za oknem, w obecności kogoś, komu ufa. I muszę przyznać, że jedne z najpiękniejszych chwil, jakie obserwuję, to nie te najbardziej spektakularne. Nie wtedy, gdy kot szaleje za zabawką, nie wtedy, gdy robi coś niezwykłego, ale wtedy, gdy po prostu jest spokojny, gdy śpi głęboko, gdy czuje się bezpiecznie, gdy nie musi być czujny. Bo dla kota prawdziwe szczęście bardzo często oznacza właśnie spokój. Poczucie, że nic złego nie musi się wydarzyć, że może odpocząć, że jest u siebie. W fundacji często spotykamy zwierzęta po trudnych przejściach. Takie, które przez długi czas nie miały własnego miejsca, nie znały bezpieczeństwa, nie wiedziały, czego spodziewać się kolejnego dnia. I chyba dlatego tak bardzo wzrusza mnie moment, kiedy taki kot po raz pierwszy zasypia spokojnie. Rozluźniony, bez napięcia, bez strachu. To wtedy wiem, że wydarzyło się coś naprawdę ważnego, że zaczął odzyskiwać poczucie bezpieczeństwa, a wraz z nim radość życia. Bo szczęście kota nie polega na luksusie, nie polega na drogich gadżetach, nie polega na idealnym domu. Najczęściej składa się z rzeczy bardzo prostych: poczucia bezpieczeństwa, spokoju, szacunku, cierpliwości i obecności człowieka, któremu może zaufać. A jeśli wasz kot właśnie teraz śpi gdzieś obok, jeśli czasem przychodzi się przywitać, jeśli potrafi spokojnie odpoczywać w waszym domu, to istnieje całkiem spora szansa, że jest znacznie szczęśliwszy niż wam się wydaje. I być może właśnie to jest najpiękniejsza wiadomość, jaką mogłem zostawić wam przed zakończeniem dzisiejszego odcinka. Moi drodzy, powoli zbliżamy się do końca dzisiejszego spotkania. Mam nadzieję, że po tym odcinku spojrzycie na swoje koty trochę inaczej. Może uważniej, może z większym zrozumieniem, a może po prostu z jeszcze większą czułością. Bo choć koty nie mówią naszym językiem, każdego dnia opowiadają nam całe historie. Trzeba tylko nauczyć się ich słuchać. A na koniec zostawię was z pewną refleksją. Ludzie często mówią: mam kota. Po wielu latach życia z kotami zacząłem jednak podejrzewać, że sytuacja wygląda dokładnie odwrotnie. To koty od tysięcy lat doskonale wiedzą, jak sprawić, żebyśmy otwierali drzwi, napełniali miski, kupowali kolejne legowiska i ustępowali im miejsca na kanapie. I szczerze mówiąc, mam wrażenie, że ten układ całkiem im odpowiada. Jeżeli ten odcinek wam się spodobał, zostawcie komentarz. Napiszcie, jakie zachowanie waszego kota najbardziej was zaskakuje. Bardzo chętnie przeczytam wasze historie. Jeżeli chcecie wspierać Kundel Podcast, zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał. Dzięki temu nasze materiały trafiają do większej liczby opiekunów zwierząt. Dziękuję, że byliście dziś ze mną. Dziękuję za wasz czas. I jak zawsze, pogłaszczcie ode mnie swoje koty. Do usłyszenia w kolejnym odcinku Kundel Podcastu.